Witajcie na kanale First on Track, na którym chcemy prezentować dla Was samochody, które możecie spotkać na rynku wtórnym. Zarówno te bezwypadkowe, jak i powypadkowe. Z polskich salonów, czy też sprowadzane z Niemiec, Francji, Szwajcarii, ale również spoza oceanu. A dzisiejszy samochód przypłynął do Was prosto z Alabamy. Let's play. Zanim przejdziemy do historii tego konkretnego egzemplarza, na początek trochę modelu. Mercedes GLA 250, a więc kompaktowy SUV bazujący na klasie A niewielkich rozmiarów. Rok 2018, a więc rozmawiamy o wersji poliftowej. Lifting przede wszystkim kosmetyczny, lekko zmieniony przedni zderzak oraz lampy, które bliżej mogą nam przypominać klasę C niż klasę A. Natomiast jeżeli chodzi o wersje silnikowe, lifting ten nam dodał nową wersję 220, która miała zoptymalizować różnicę pomiędzy 200 a 250. Natomiast tutaj mamy GLA 250, a więc pod maską 2-litrowa benzyna z turbodoładowaniem, która generuje 211 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy wynosi 350 Nm. A jeśli ktoś z Was chciałby testować przyspieszenie od 0 do setki, ten Mercedes osiąga w 7,1 sekundy. Niestety nie mamy tutaj Formatic, a więc napęd tylko i wyłącznie naprzód, natomiast jako SUV miejski zdecydowanie to wystarcza, no chyba, że ktoś chciałby jednak wyjechać tym autem w góry, no to wtedy musimy pomyśleć o egzemplarzu również z napędem na 4 koła. Skrzynia automatyczna, co warto wspomnieć, 7-stopniowa, a prędkość maksymalna to 235 km na godzinę. Jak to jest z tymi autami sprowadzanymi ze Stanów? To auto przeżyło wiele przygód, mniejszych, większych. Co ciekawe, auto zostało sprowadzone z Niemiec, najpierw do Stanów, a później ze Stanów do Polski. Auto powypadkowe, więc dla wielu z Was może to być już pierwsze ostrzeżenie. Natomiast tak naprawdę, jakbyśmy spojrzeli z zewnątrz, wszystko wygląda poprawnie. Natomiast co tak naprawdę tutaj się wydarzyło? Auto zostało uderzone od frontu, natomiast na parkingu, a więc nie mamy zarówno wystrzelonych podłuch, jak i szyba nie jest naruszona. Tak naprawdę naruszony został przód, przede wszystkim przedni zderzak oraz oba nadkola. Dodatkowo maska i niestety z rzeczy funkcjonalnych ucierpiała nam chłodnica, która została również wymieniona. Właściciel ten konkretny egzemplarz szukał przez kilka miesięcy, współpracując z firmą, która takie auta sprowadza. Auto zostało zakupione w 2021 roku w listopadzie za kwotę $10,000. Sprowadzanie kolejne pół roku oczekiwania, natomiast no tutaj były pewne konflikty już stricte z firmą, która sprowadzała, co niestety ten proces wydłużyło. Po sprowadzeniu auto naprawione, natomiast wiem, że możecie się spodziewać, że często boimy się tych aut ze Stanów przez druciarstwo. Tutaj wszelkie części, które zostały uszkodzone, po prostu zostały całkowicie wyeliminowane i założone nowe, a więc nie mamy tu żadnej szpachli, nie musimy się martwić o to, czy to było lakierowane ilokrotnie i jak spasowywane. Są po prostu nowe części zamontowane, tak jak wcześniej wspomniałem, nadkola, przedni zderzak, również maska, jak i chłodnica i to wszystko, jeżeli chodzi o te szkody przy sprowadzaniu. Auto łącznie wyszło właściciela około 90 000 złotych, co i tak podobno pomimo tych większych kosztów przez te konflikty jest pewnego rodzaju zaoszczędzeniem kosztów, ponieważ auto używane z tym przebiegiem, czyli 95 000 km, w tamtych czasach kosztowało około 120 do 130 000 złotych. Na ten moment właściciel przez te 2 lata przejechał niecałe 30 000 km. Mamy na liczniku 123 000 km.
Ten egzemplarz niestety w Polsce miał jeszcze jedną szkodę, już zdecydowanie mniejszą. Został przerysowany prawy bok również z prawą felgą i tutaj podejście również takie same. Zostały wymienione obie pary prawych drzwi, czyli przednie prawe oraz tylnie prawe drzwi. Felga niestety w takim stanie, jakim jest pozostała, jest ona lekko przerysowana. I to wszystko tak naprawdę z tych przygód. Trochę ich jest, natomiast nie są to przede wszystkim mocne szkody. Najważniejsze elementy samochodu, silnik, skrzynia czy kwestie mechaniczne nie zostały uszkodzone, więc nie powinno to na nasze bezpieczeństwo wpływać. Wizualnie dobrze się prezentuje to auto, a oczywiście w jeździe próbnej przetestujemy, czy czujemy tu jakiekolwiek zmiany przez to, że z przodu to auto było uszkodzone. Natomiast to są raczej tylko elementy nadwozia, więc żadnych problemów tutaj nie powinno być. Wejdźmy sobie do środka i zobaczmy auto, natomiast już na samym wstępie, gdy chcę otworzyć drzwi, moją uwagę przykuwa wejście na kluczyk, które nie jest pod żadną zaślepką. No już w autach naście lat starszych te wejścia były pod zaślepką. Zacznijmy sobie od pozycji za kierownicą. Na drzwiach znajduje się sterowanie fotelem poza zagłówkiem, natomiast w tym egzemplarzu mamy już niezintegrowane zagłówki, więc dla osób wyższych zdecydowanie to na plus, ponieważ te zintegrowane były trochę za nisko, no nie dało się oprzeć w pełni tej głowy. Mamy też pamięć, więc 3 osoby mogą sobie zapisać ustawieniem fotela, a lędźwie ustawiamy już w tym klasycznym, mogę powiedzieć, miejscu, czyli na lewo od fotela. Dodatkowo dla osoby wysokiej ustawienie fotela, no to tak naprawdę podstawa. Ja muszę mieć na sam dół przesunięty fotel i daleko do tyłu. Spodziewam się, że za mną nie za bardzo ktoś będzie miał wygodnie, natomiast to również sprawdzimy, ponieważ jak tylko lekko podniosę, zaczynam głową o podsufitkę haczyć, no a zwłaszcza przy dziurach. Już nieraz uderzyłem tutaj. Co prawda dach panoramiczny daje nam trochę większą przestrzeń, natomiast i tak tutaj jest to dosyć uciążliwe. Następnie myślę, że podstawa to kierownica. Kierownica wielofunkcyjna. Brakuje mi tylko jednej rzeczy. Podczas drogi zauważyłem, że tak naprawdę nie da się tutaj przełączać piosenek. Niby mała rzecz, no ale jeżeli możemy je podgłaszać, wyciszać, odbierać telefon, to czemu tu się nie znalazł przycisk również do przełączania utworów? Niestety tego nie ma, natomiast jak najbardziej możemy sterować tym, co najważniejsze, czyli to, co przed naszymi oczami, wszelkie ustawienia, czy też tryb samochodu, jeżeli chcielibyśmy coś zmieniać. Za kierownicą po prawej znajduje się wajcha od skrzyni automatycznej. Niestety w górę jest wsteczny, a w dół jest do przodu, natomiast myślę, że również można do tego przywyknąć. Oczywiście manetki, co ułatwi nam, gdy lubimy samemu decydować, jak te biegi zmieniać. Po lewej stronie oczywiście manetka wielofunkcyjna, wycieraczki długie i tak dalej. Natomiast pod tym wszystkim na lewo od kierownicy trochę schowany jest tempomat, którego ja na przykład w tym momencie całkowicie nie widzę. Muszę go dotykać po pamięci, więc to też jakoś może wpływać na korzystanie z niego. Jeżeli chodzi o podstawowe przyciski, po prawej stronie Start Engine, natomiast ręczny elektryczny jest nisko dosyć schowany, praktycznie jakbym sięgał po otwarcie maski na lewą, po lewej stronie. On jest automatyczny, więc tak naprawdę rzadko kiedy trzeba po niego sięgać, natomiast no, jest dosyć schowany. Na lewo od kierowcy to, co jeszcze znajdziemy, to oczywiście sterowanie lusterkami. To, co ważne, jak już mówimy o lusterkach, mamy system pola martwego, więc również mamy takie lampki, które nam się zaświecają, kiedy ktoś koło nas przejeżdża. Natomiast do 30 km/h te lampki będą się świecić cały czas, aby informować nas, że powinniśmy być wyjątkowo ostrożni, ponieważ możemy się poruszać po jakichś drogach wewnętrznych. No i otwarcie bagażnika również znajdziemy po lewej stronie. Kolejna sprawa to to, co tutaj się dzieje i tutaj mamy pewien problem. Myślę, że problem z dopasowaniem tego wszystkiego. Zobaczcie, ile tu się dzieje. Tu trochę białego, tu trochę czarnego. Mamy miękkie, twarde plastiki. Teraz problem jest taki, że to powinno wyglądać na miękkie, natomiast nie jest. To jest zwykły, twardy plastik. Tak naprawdę miękki to jest jedynie w tym miejscu. Tutaj również mamy twardy. I teraz co się z tym wiąże? No, lekkie dotknięcie. Ja nawet nie wkładam siły. Mogę lekko to dotknąć, a to wszystko niestety, ale skrzypi.
i no nie ukrywając, czasami jak się jedzie po jakichś dziurach, to trochę się odzywa. To, co ja lubię, a w nowszych modelach już niestety jest zastępowane, czyli kierowanie manualne naszą klimatyzacją oraz wszelkie przyciski. Wolę mieć te przyciski pod ręką, niż dotykać gdzieś w tablecie, szukać tego wszystkiego, więc to już w zależności co lubicie. Natomiast tutaj pełna obsługa naszej klimatyzacji, czy to radio, telefon, no tutaj nawet mamy przyciski numerowe, jakby ktoś chciał wybrać numer, można go sobie jak najbardziej wpisać. Natomiast w tym całym panelu chowa nam się jeszcze jedna ważna, bardzo funkcyjna rzecz, czyli wybieranie trybu jazdy. Tutaj mamy Dynamic Select, mamy 4 tryby, mamy Comfort, mamy sportowy, Eco oraz indywidualny, który w systemie możemy sobie już jakoś tam spersonalizować. Nie jest to bardzo obszerna personalizacja, natomiast możemy to jakoś sobie zawsze dostosować. No i ogromna klimatyzacja. Tutaj brakuje mi pewnej spójności. Z jednej strony mamy te starsze przyciski, które, tak jak już powiedziałem, ja lubię, natomiast z drugiej strony mamy jakieś futurystyczne, bardziej nowoczesne wzory przy klimatyzacji. Tych kolorów jest tu wiele. Tutaj mamy nagle jakieś inne wykończenie, a z drugiej strony w drzwiach kryje nam się dynks taki wystający od zamykania drzwi, czy też to, co wcześniej pokazywaliśmy, czyli brak zaślepki do kluczyka, więc brak tu trochę spójności mi w tym aucie. Kolejną kwestią to jest nasz tablet, który się tutaj znajduje. On po lifcie również został zwiększony, mamy 8-calowy ekran, natomiast on jest dalej bezdotykowy. No i teraz to są plusy i minusy. Mówi się, że te dotykowe, zwłaszcza gdzieś tam koło pandemiczne, nie były za najlepsze, że szybko się zacinały, psuły, więc może na plus. Natomiast zwróć uwagę, tak miałbym normalnie rękę położoną, tutaj bym szukał gdzieś sterowania, bądź chciałbym dotykowo tym sterować. Tutaj się znajduje kółko. Muszę mocno wycofać swoją rękę, no i trochę trzeba przeklikać niektórych rzeczy. Jeżeli potrzebujemy coś, co jest gdzieś głębiej schowane, no to w trakcie jazdy jest to dosyć uciążliwe. Łatwo tego nie znajdziemy, trzeba przejechać tym kółkiem w odpowiednie miejsce. Samo sterowanie też dla mnie nie jest najbardziej intuicyjne i trochę toporne. Natomiast to, co ratuje całkowicie i tak naprawdę powoduje, że ja nie potrzebuję tego wyświetlacza, to Android Auto oraz CarPlay. Niestety jest tylko i wyłącznie przewodowo. Znajduje się jedno gniazdko w podłokietniku, do którego podłączamy telefon, natomiast w momencie, w którym mam podłączony CarPlay, ja nic więcej stąd nie potrzebuję. Mam Google Mapy, muzykę, telefon, wszystko tak naprawdę jest pod ręką. Jeżeli chodzi właśnie również o przestrzenie, już otworzyłem przed chwilą podłokietnik, mamy dużo tak naprawdę cup holderów. Tu się znajdują dwa, tutaj jest kolejny taki większy, jakiś większy kubek, gdzie ja aktualnie trzymam telefon, bo nie ma takiego stricte miejsca, gdzie moglibyśmy położyć coś płaskiego, no tylko do tych cup holderów tak naprawdę pchać. Tu jest no, klasycznie mały pojemnik, gdzie znajduje się zapalniczka bądź też ładowarka. A jeżeli włożę telefon podłączony do CarPlaya do środka, tutaj do podłokietnika, to tak naprawdę również dużo więcej nam się miejsca tutaj nie znajdzie. Ja bardzo lubię mieć podwyższony podłokietnik, tutaj niestety on się przesuwa tylko i wyłącznie do przodu. Natomiast myślę, że dla wielu z Was, czy dla większości w ogóle użytkowników nie będzie to większy problem. Natomiast to, jaki ja widzę problem z tym podłokietnikiem, to w momencie, w którym włożę coś tutaj, jakiś napój, no i się zapomnę, no to bardzo łatwo można tu coś wywrócić. No i wydaje się, nie, no przecież będziemy pamiętać o tym. No nie, no mi się już zdarzyło wywrócić puszkę, która tutaj była. Na szczęście się nie wylało, ale zawsze gdzieś trzeba o tym pamiętać. No to tak naprawdę tyle z najważniejszych rzeczy, które znajdują się z przodu. To, co może warto wspomnieć, to dach panoramiczny, który w tym momencie daje nam przepiękne światło, natomiast daje też na co dzień, gdy jeździmy, dużo więcej przestrzeni. Czuję się, jakby było dużo więcej przestrzeni przez to, że światło wpada. W tym konkretnym modelu mamy również ten dach panoramiczny dwustrefowy, przez co nie tylko światło nam pada z przodu, jak i z tyłu. Dodatkowo ten przedni jest również otwierany jako szyberdach, więc to również jest fajny aspekt, który gdzieś tam wzbogaca nasze doznania z jazdy, zwłaszcza gdy nie poruszamy się jakoś bardzo szybko, a może by chociaż po mieście.
Powiem wam, że jakbym miał jechać tym autem jako pasażer, to chyba musiałbym odmówić. Za sobą, jakby ktoś jechał mojego wzrostu, no okej, te nogi, no nie ma na nie miejsca, jeszcze może bym jakoś przeżył, pewnie by cierpły po prostu na trasie, ale przy postojach może jakoś bym przeżył. Natomiast tu ja w ogóle nie mam miejsca, nie byłbym w stanie jechać tym autem jakkolwiek wyprostowany, musiałbym ciągle mieć gdzieś krzywo tą głowę, albo siedzieć może na środku, natomiast zależy w ilu byśmy jechali. No nie da się, po prostu się nie da, to już nawet nie jest, że będzie mi się jechać niewygodnie, tylko po prostu jest to praktycznie niemożliwe. Każdą dziurę pewnie bym tutaj tym głową łupał, ale dobra, pomijając moje gabaryty, pomijając mój wzrost, osoby z tyłu, jeżeli chodzi o pasażerów, generalnie mają tak naprawdę mały pojemnik z boku na jakąś małą butelkę, bo nic więcej poza małą butelką wody się tam za bardzo nie zmieści. No i gdzie tu resztę rzeczy mieć tak naprawdę podczas drogi? Brak jakichkolwiek siatek, mamy gołe plastiki. Nie ma, no jedynie na środku moglibyśmy trzymać. Na szczęście są już podłokietniki, w niektórych wersjach wiem, że ich nie było. No tutaj mamy cup holdery, więc ewentualnie jak chcemy kawę, no to tutaj można je rozłożyć. No i też pojawił nam się otwór do bagażnika, więc jakby ktoś chciał, nie wiem czy ktoś by chciał, ale chciał jechać tym na narty, no to coś sobie przełożymy. Natomiast kolejny znowu szczegół, zagłówek, który jest na środku, no on tutaj wystaje, więc jak to otworzymy, to go widać. No niby detal, ale może komuś też wizualnie nie do końca się podobać. Isofixy, zaraz pokażemy jak one pasują na dwóch fotelach zewnętrznych, no i oczywiście nawiew z tyłu, bez większych możliwości nią sterowania, po prostu góra, dół, boki, tak jak nam z przodu ustawiam, tak będzie nam tu wiało. No i myślę, że tu nie ma co więcej opowiadać. Ten dach panoramiczny, no daje mi lekką lukę na głowę i też jest tu trochę jaśniej, bo tutaj nie jest to aż taki problem. Natomiast w modelach, zwróćcie uwagę na to w egzemplarzach, gdzie macie zintegrowane zagłówki, normalnie tutaj z tyłu byłoby wam ciemno. Jeszcze jakby było ciemne wyposażenie, a niejasne, to tak naprawdę słońce za wiele tutaj nie dociera. Tylnia szyba bardzo mała, boczne też nie za duże, a jeszcze jakby tu było zasunięte, to tak naprawdę z tyłu byłoby po prostu ciemno. Wcześniej nie jechałem tutaj z tyłu, więc też nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Co ważne, pomimo że miejsca nie ma, podoba mi się tu bardziej pod względem chociażby wizualnym i wygody. Mamy bardzo ładną nitkę na obszyciu, ale też to co zauważyłem, teraz położyłem sobie łokieć z tyłu, tu wszystko jest miękkie, więc to jest naprawdę wygodne, żeby tutaj rękę, łokieć odłożyć. Akurat to jak najbardziej na plus. Na sam koniec bagażnik elektryczny, natomiast na przycisk nie mamy sensora na nogę. Co tu porównywać? Przede wszystkim, jeżeli wybieramy tego typu auto, no to mamy do porównania Q3 i X1. Bagażnik jest trochę mniejszy, natomiast zdecydowanie jest lepiej wyposażony. Mamy siatkę po lewej, po prawej, do tego mnóstwo tak naprawdę wieszaczków u góry, na dole i do tego gniazdko, więc wszystko, czego potrzebujemy od bagażnika, tutaj się znajduje. Mamy również klapę pod spodem, pod którą nie ma niestety koła zapasowego. Mamy zestaw naprawczy, no i dużo wolnej przestrzeni, więc tak naprawdę jakby ktoś chciał, tutaj również można czy to uzupełnić sobie zestaw naprawczy, czy po prostu coś tam schować. I wejście do środka, o którym mówiłem na narty, w wagu na przykład otwiera się od wewnątrz auta. Tutaj tak naprawdę otwieramy tą klapkę od bagażnika, więc no niestety jadąc nie zajrzymy tutaj, natomiast no, jeżeli będziemy chcieli chociażby te przysłowiowe narty tutaj włożyć, no to i tak je wkładamy od bagażnika. Przy zamykaniu, jeszcze co ważne, mamy system stop. Przy lekkim oporze zatrzyma się bagażnik, natomiast w momencie, w którym z powrotem naciśniemy, on dalej będzie się zamykał. To nie jest, że nagle nam się otworzy, natomiast zawsze ten aspekt bezpieczeństwa jest tutaj zachowany. To, co chcemy sprawdzić przede wszystkim w miejskim SUV-ie, no to spalanie, wygoda auta.
no i tak naprawdę wygłuszenie. Jeżeli tym autem chcemy jeździć po mieście, ale również w trasę, myślę, że to będą czynniki najważniejsze i od tego sobie zaczniemy. Zaczynamy od drogi krajowej, później trochę wskoczymy na S-kę, a później jakieś może i wertepy, żeby zobaczyć, jak to zawieszenie sobie funkcjonuje. To, co możecie zauważyć, mamy tutaj Apple Cara, jak i Android Auto, natomiast niestety tylko i wyłącznie po kablu, dlatego telefon mam w schowku podłączony, natomiast na pewno jest to duża wygoda. Niestety ekran nie jest dotykowy, choć może i lepiej, bo dłużej na pewno nam posłuży, natomiast wszystko musimy tym kółkiem sobie tutaj kierować. Przed nami trochę krętej drogi. Myślę, że tutaj możemy zdecydowanie sobie sprawdzić, jak to auto jeździ. Możemy włączyć tryb Sport, który również jest tutaj dostępny. No i zobaczymy, jak na krętej drodze auto trzyma się drogi. Z dohamowaniem do zakrętów nie ma problemu, trzymamy się cały czas. Myślę, że tutaj komfort jak największy jest. Myślę, że test łosia też moglibyśmy na spokojnie zrobić i to auto by przeszło, ale nie będziemy tutaj na drogach krajowych na razie takich rzeczy ryzykować. Jeżeli chodzi o tryby, które mamy tutaj dostępne, mamy komfort, sport, indywidualny, który możemy sobie dostosować, oraz Eko. Możemy sobie włączyć teraz to Eko i jakbyśmy chcieli trochę spokojniej pojechać, no bo właśnie spalanie. Z tego, co mogłem sobie trochę pojeździć tym autem, przy takiej spokojniejszej jeździe 6,5 litra na 100 km. Natomiast gdy już trochę pojeździłem, trochę na trasie, trochę po mieście, no to spalanie nagle waha się między 8-9 litrów. Na trasie mi wyszło 8,5, natomiast po takiej stricte miejskiej drodze niestety, ale jesteśmy w stanie tu przekroczyć dyszkę, a zbiornik paliwa to 56 litrów, więc tak naprawdę no, jest to 500, no może 600 km, które przejedziemy na jednym baku. Nie jest to aż tak dużo. Zawróciliśmy sobie, jedziemy w stronę Eski i to, co mogę na pewno powiedzieć po tej drodze krętej, przede wszystkim wygodnie się tym jedzie, bardzo komfortowo, auto przyspiesza kiedy musi, hamuje też bardzo dobrze, więc jeżeli chodzi o dynamikę jazdy, bardzo dobrze. Zobaczymy to sobie jeszcze na SC, bo to na pewno będzie warte uwagi, jak to przyspiesza przy większych prędkościach, kiedy musimy coś wyprzedzić. Dla mnie jako osoby wysokiej są dwie rzeczy, które są na minus. To przede wszystkim położenie nogi. Ja siedzę bardzo nisko, na maksa już sobie obniżyłem fotel, ale mimo to to położenie stopy powoduje, że gdzieś tam ta noga lekko odczuwa dyskomfort. A druga sprawa to ten plastik, który tutaj się znajduje. Kolano jest cały czas tak naprawdę oparte o ten plastik i mogłoby się wydawać, że on nie powinien być jakoś bardzo tutaj przeszkadzać, natomiast on mi się wbija w to kolano. Myślę, że przy dużo dłuższych trasach na pewno będzie to niekomfortowo wpływać na naszą jazdę. Wróciłem do trybu standardowego, czyli tego trybu komfort. Mamy 100 na godzinę i przetestujemy sobie dynamiczne wyprzedzenie teraz tirów. Chwilę się zastanawia po wciśnięciu, ja też nie wcisnąłem do dechy, pewnie ta dziura by była wtedy jeszcze większa, natomiast bardzo szybko sobie przyspieszamy do tych 140, które panuje na autostradzie i zaraz możemy na spokojnie zjechać na prawy pas. Nie ma tu żadnych problemów z wyprzedzaniem, bardzo dynamiczne auto. Jeżeli chodzi o taką jazdę na SC, to ponownie trochę mankamentów takich z ułożeniem w tym aucie. Tempomat, no musimy nauczyć się korzystać tak naprawdę z niego na pamięć. On znajduje się tutaj, za kierownicą. Całkowicie go nie widzimy. Oczywiście to jest tylko ruch przód, tył, góra, dół, więc z czasem się nauczymy. Natomiast no jest on niewidoczny. Dodatkowo nie mamy przycisków, co też utrudnia. Tą wajchą trzeba cały czas manewrować, żeby podnosić. No i właśnie, albo mamy o 10 km, albo o 1 km, więc też
trzeba z wyczuciem tak naprawdę ten tempomat ustawiać, no bo możemy za dużo tutaj dodać. No i cały czas trzeba tą wajchą góra-dół, jeżeli chcemy dostosowywać. Jest to lekki mankament, natomiast no pewnie przy już codziennym użytkowaniu w ogóle nam to nie będzie przeszkadzać. Tempomat ustawiony. Ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy sprawdzić, to wygłuszenie. Jest dzisiaj wieczny dzień, więc trochę ten wiatr słychać, nie ma co się oszukiwać. Natomiast wydaje mi się, że nie ma na co tutaj narzekać. Jest mnóstwo aut, w których to wygłuszenie no, jest na dużo niższym poziomie. Moglibyśmy normalnie ze sobą tutaj siedząc rozmawiać bez jakichś większych problemów. A tak jak mówię, naprawdę za oknem dzisiaj nieźle wieje. Dotychczas jeździliśmy sobie po ładnych drogach, zarówno ta krajówka, którą jechaliśmy, jak i SK. No nie możemy tutaj narzekać na duże jakieś nierówności, dlatego zjeżdżamy właśnie pod Eskę. Znaleźliśmy takie miejsce, gdzie ta droga jest zdecydowanie bardziej nierówna i tutaj zobaczymy, jak to auto się zachowuje na takich wertepach, wybrzuszeniach, jak bardzo to słychać, jak bardzo nami też będzie rzucać. Zaraz dosłownie kawałeczek i bardziej to słychać niż czuć. Pierwsza była taka najmocniejsza, później auto już zaczęło wygłuszać nam te wybrzuszenia, natomiast dźwiękowo no jednak było słychać to, że uderzamy o te wybrzuszenia. Ale myślę, że nie jest to coś, na co powinniśmy narzekać. Auto jest sztywne, natomiast nie tak przesadnie, żebyśmy narzekali, że każdą najmniejszą nierówność będziemy po prostu odczuwać za mocno i będzie nas to męczyć. Przyszedł czas na podsumowanie tego konkretnego egzemplarza. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, auto powypadkowe, natomiast dzisiaj w ogóle to nie wpływa na jego funkcjonalność. Wszystko, co tutaj zostało kiedykolwiek zepsute, zostało wymienione. Jeżeli chodzi o najważniejsze kwestie, przede wszystkim auto wygodne, natomiast ważne, żebyśmy sobie odpowiedzieli, do czego potrzebujecie takiego auta. Miejski SUV, wygodnie się nim jeździ i po mieście, i w trasie, wygłuszenie również w porządku, natomiast aspekt ekonomiczny no nie jest plusem tego auta. 6,5 przy naprawdę zwracaniu uwagi, jak jeździmy, a tak naprawdę na co dzień między 8-10 litrów, gdzie w mieście no tą dyszkę niestety, ale przekroczymy. Środek dobrze wyposażony, wszystko co najważniejsze jest, natomiast jest w nim pewien chaos, jeżeli chodzi o wyposażenie, jeżeli chodzi o spójność, miejsce ułożenia tych wszystkich przycisków, no i przede wszystkim ilość plastiku, które jest tam zastosowane. Kolejna sprawa to, czy potrzebujecie wozić pasażerów oraz jak wiele bagaży. Jeżeli chcecie jechać dużą rodziną, no to i ze starszymi dzieciakami, czy już dorosłymi znajomymi, no nie będzie to najwygodniejsze auto, żeby w czwórkę jechać nim, a tym bardziej, żeby zapakować się na tygodniowy, czy może dłuższy wyjazd. Natomiast na co dzień jak najbardziej polecam. Jeszcze kwestia tego panoramicznego dachu z możliwością otwarcia czy CarPlay, to wszystko powoduje, że jest to po prostu auto komfortowe. Natomiast tak jak mówiłem, musicie sobie odpowiedzieć, czego w tym segmencie potrzebujecie najbardziej. Jeśli interesują Was egzemplarze z rynku wtórnego, poszukujecie samochodu używanego, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję na tym kanale. Będziemy przedstawiać Wam więcej różnych modeli z różnych koncernów, z różnych zakątków świata oraz z takimi historiami jak ten dzisiejszy, który specjalnie przepłynął z Niemiec najpierw do Stanów, żeby później został sprowadzony ze Stanów do Polski. No i co? Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku przy kolejnym aucie z kolejną historią.